Cześć, witamy wszystkich na kanale Handluj z tym. Dzisiaj jest ze mną Paweł Pindera i będziemy rozmawiać o różnych trikach i rozwiązaniach księgowych, takich trochę ułatwiających życie, troszkę automatyzujących. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dokładnie. Cześć, witajcie. Witam Cię, Pawle. To co, przejdźmy od razu może do meritum. Najpierw wysyłka faktur drogą mailową. Jakie mamy ograniczenia? Czy tam coś się dzieje? Są jakieś wymogi? Okej, w tym momencie możemy wysyłać fakturę kontrahentowi mailem bez jego zgody, zupełnie. Kiedyś to było wymagane. Teraz to obostrzenie zostało już zdjęte, tak samo jak z obostrzeniem odnośnie podpisu, czyli faktura VAT-owska, czy tam jakakolwiek inna faktura, jakikolwiek dokument sprzedaży nie musi zawierać podpisy osoby odbierającej towar. To tak. W porządku, bo kiedyś trzeba było wrzucić do paczki, Tak. trzeba było podpisać taką fakturę i Dokładnie. cały proces papierowy był. Teraz możemy fakturę wrzucić do paczki, jeżeli chcemy dalej kontynuować te stare zwyczaje i nie szkoda nam środowiska i makulatury, to wrzucamy to śmiało do paczki i to idzie, ale nie jest wymagany już nasz podpis. A jak to jest z klientami? Bo klienci często wymagają jeszcze papierowych, no bo to księgowe, jeszcze takie z tamtych lat można powiedzieć. Tak, znaczy jeśli chodzi o klientów, to jest różnie. To też zależy dużo od branży. My obserwujemy, że branże e-commerce'owe, na przykład sklepy internetowe związane z branżą beauty, tam klienci nie wymagają. Nie pytają się o dokumenty sprzedażowe. Z kolei klienci z branży na przykład budowlanej, hurtowni elektrycznych pytają się o te paczki i dzwonią, pytają się o te faktury do paczki i dzwonią bezpośrednio do sprzedawców. A to ciekawe. Ciekawe, od czego to zależy. Tamte firmy są większe, czy jak to wygląda? Mają działy księgowe? Pewnie są i wielkie hurtownie kosmetyczne. Okay. No właśnie. Większe od składów budowlanych, ale myślę, że to jest taka trochę specyfika pewnie branży i jakieś tam konkretne oczekiwania, że na przykład instalator na budowie przy rozpakowaniu paczki chce wiedzieć, co tam ma fizycznie, nie? I czy na przykład dana aparatura modułowa to jest dokładnie ta, którą zamówił, czy może ktoś się inny pomylił, czy może on się pomylił przy zamówieniu. Ale tak jak mówię, to są branże, które jeszcze obserwujemy, że wymagają przesyłania tych faktur fizycznych wydrukowanych, natomiast większość branż i powoli staje się to standardem, nie wymaga tego i wystarczające jest przesłanie faktury mailem. A jak to jest w takim razie? Czy można takie faktury wysyłać automatycznie? Jasne. Myślę, że nie tylko można, ale nawet trzeba. No w dzisiejszych czasach to już powoli powinien być standard. Jesteśmy w stanie sobie w jakiś sposób zautomatyzować, usprawnić robotę, to czemu tego nie robić? Tutaj z pomocą my przychodzimy, czyli Solintegra, mamy możliwość automatycznej wysyłki faktur i ta automatyczna wysyłka faktur z danego systemu fakturującego, na przykład Subjekt GT czy Optima, daje możliwość wysyłki faktury od razu w momencie jej wystawienia, czyli w tym momencie, na stanowisku pakowania zamykamy paczkę, wystawiamy fakturę i ona od razu idzie do klienta, albo może iść na status, czyli na przykład jeżeli nasz klient korzysta z jakichś rozwiązań zewnętrznych, które monitorują dostarczanie przesyłek, może wysłać taką fakturę do klienta na status na przykład w BaseLinkerze, kiedy BaseLinker otrzyma informację, że paczka została odebrana przez odbiorcę, wtedy my automatycznie na status możemy wysłać tą fakturę. To jest opcja numer 2. No i opcja numer 3 to opcja wysyłania faktur o określonej godzinie. Wtedy wiemy, że zawsze faktury wychodzą od nas z firmy na przykład o 22, 23 i przez cały dzień, jeżeli generujemy listy przewozowe, paczki, pakujemy towar do tej godziny 0 tak zwanej, czyli tej 22, 23, zawsze możemy zmodyfikować fakturę, możemy ją wycofać, bo ten dokument nie wyszedł jeszcze poza naszą firmę. Wiadomo, jak już po 22 okaże się, że coś chcemy zmodyfikować, a faktura została przesłana do klienta, no to
konieczne jest wystawienie korekty. No okej. Z fakturami w sumie nie ma większego problemu, jeżeli jest to B2B. Problem się zaczyna pojawiać, kiedy jeszcze trzeba, znaczy w ogóle proces może być odwrotny, może być tylko fiskalizacja, ale można też na faktury imienne i wtedy dopiero prowadzić fiskalizację dla klienta takiego detalicznego, konsumenta standardowego, ale też z tego obowiązku kasy fiskalnej można zejść. Tak, jak I najbardziej. jak to się dzieje? Bo to jest temat tabu po prostu, przez wielu księgowych traktowany jako coś, nie można, tego się nie da zrobić, tak nie robimy, tak nie będziemy robić. Mógłbyś to troszkę nam przedstawić, wyjaśnić, co się z tym wiąże? Jasne. Czy to jest takie trudne faktycznie? Okej, jakby temat nie jest trudny. Temat jest jakby pewnie gdzieś tam księgowe się opierają, bo po prostu nie lubią zmian i ktoś ma jakby swoje utarte schematy działania przez ileś lat i to mu działa i wie, że to jest zgodnie z przepisami, więc jakby nie chce nic w tym nie chce nic w tym aspekcie zmieniać. Natomiast jakby sprawa jest dosyć prosta. Wystarczy wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwolnienie z fiskalizacji przy sprzedaży zdalnej. Wtedy nie mamy obowiązku posiadania drukarki fiskalnej, nie mamy obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Do każdej sprzedaży po prostu wystawiamy fakturę. W tej ustawie wymieniony jest sprzedaż sprzętu fotograficznego, bądź na przykład perfum i wód toaletowych. Tak? To są takie wyjątki, w których nie można, jest ich tam troszkę więcej, w tym podpunkcie 4, więc warto, zanim będziecie się zastanawiać nad wprowadzeniem takiej zmiany u siebie, warto całą tą ustawę prześledzić, najlepiej z księgowym, żeby wszelkie wątpliwości wycofał, bo my mówimy o takich bardzo ogólnych aspektach, że naprawdę nie ma potrzeby bać się tego tematu, można to wprowadzać, ale szczegóły warto już ustalić Dokładnie. w firmie na podstawie ustawy. Nie? Dokładnie, zawsze diabeł tkwi w szczegółach i jakby poza tymi branżami, o których mówiłeś, to na pewno gdzieś tam części samochodowe używane z tego co kojarzę też nie mogą korzystać ze zwolnienia. Płyny eksploatacyjne, tam różne Tak, takie rzeczy. jest tego trochę, natomiast jakby nie jest tak, że większość branż nie może korzystać ze zwolnienia z fiskalizacji przy sprzedaży zdalnej. Jest raczej na odwrót, czyli jakby powiedzmy 90% jest ok, a te 10%, które są wyjątkiem, są wymienione właśnie w podanej przez Ciebie ustawie. Pawle, w takim razie od strony praktycznej. Prowadzisz sklep stacjonarny już od 10 lat, masz tego subiekta, przyzwyczajony jesteś do takiego standardowego modelu, z którego korzystasz i teraz chciałbyś to zmienić i przejść na ten brak fiskalizacji tak naprawdę, na skasowanie z firmy kasy fiskalnej. Jak to wygląda? Czy można połączyć sprzedaż stacjonarną ze sprzedażą taką internetową, bo chcesz zacząć nagle otworzyć sklep internetowy i sprzedawać na Allegro i zabierasz się za to wszystko? Jasne. To tak naprawdę zależy od dwóch rzeczy. Czy przechodzimy ze sprzedaży stacjonarnej tylko i wyłącznie na 100% sprzedaży zdalnej, sprzedaży przez internet, czy chcemy dalej mieć tą sprzedaż stacjonarną, bo ten punkt jest 10 lat, więc jakby klienci o nim wiedzą i przychodzą fizycznie do niego i do tego dodatkowo dołożyć sprzedaż przez internet, przez jakieś marketplace, na przykład Allegro. Jeżeli jakby chcemy z tego zupełnie zrezygnować z punktu stacjonarnego i nie będziemy pobierali płatności gotówką, to nie ma problemu, możemy jakby zupełnie zrezygnować z kasy czy drukarki fiskalnej. Natomiast jeżeli mamy ten sklep, chcemy go dalej mieć i chcemy dołożyć sprzedaż przez internet, wtedy możemy wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwolnienie z fiskalizacji przy sprzedaży zdalnej, tylko jakby jest to może minimalnie bardziej uciążliwe, to znaczy musimy rozdzielić osobną numeracją sprzedaż zdalną od sprzedaży takiej fizycznej prowadzonej w sklepie. Tak naprawdę tutaj chodzi głównie o to, w jaki sposób nam klienci płacą. Czy dostajemy płatność za zamówienie, za fakturę poprzez konto bankowe? Jeśli tak, to jest konto bankowe, jakby niezależnie od tego, czy pierwotnie ten przelew przyjdzie od PayU, Przelewy24, jakiegokolwiek innego operatora płatności, czy będą to środki przelane za pobranie przez firmę kurierską, czy będzie to zwykły przelew bankowy, tak czy inaczej, jakby te pieniądze finalnie wchodzą na konto bankowe. Okej, czyli jest tych komplikacji trochę, a w takim razie
to jak to rozliczać z Urzędem Skarbowym? No bo tu Okej. jednak musimy troszkę tych wymagań spełnić. Jasne, jakby tu najprostszym rozwiązaniem jest po prostu wydzielenie konta bankowego osobnego na sprzedaż lokalną, zdalną, na przykład sprzedaż na termin i pod to przygotowanie się z osobną numeracją faktur i paragonów, no to przy paragonach nie ma problemu, i wydzielenie specjalnego konta, subkonta, które będzie, na które będą wpływały środki z przelewów ze sprzedaży internetowej. Wtedy z Urzędem Skarbowym jesteśmy w stanie rozliczać się na podstawie obrotów na koncie. W takim razie, jak kasujemy tą kasę fiskalną z firmy i wprowadzamy, tylko i wyłącznie będziemy prowadzić faktury, to co z biurami księgowymi, które rozliczają się z klientem na podstawie ilości faktur? To zależy tak naprawdę o jakich fakturach mówimy, bo jeżeli mówimy o fakturach kosztowych, no to tutaj jakby raczej nic się nie zmieni. Natomiast jeśli chodzi o faktury sprzedażowe odnośnie sprzedaży zdalnej przez internet, czyli na przykład na Allegro, w sklepie internetowym, to tak jak mówiliśmy wcześniej, robimy osobną numerację na te faktury. Są to faktury na przykład z X-em, numer faktury /X/rok. Wtedy wiemy, że zawsze te faktury z X-em, płatność do nich wpada na specjalne wydzielone subkonto i właśnie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym na podstawie obrotów na tym subkoncie, a nie na podstawie każdej poszczególnej faktury sprzedażowej. Super, w takim razie tamten temat może już zamkniemy. Przejdźmy może do automatycznej wymiany dokumentów między spółką córką a matką. Z czym to się je, jak to wygląda i czy tak się da, bo z tego co wiem, takie rozwiązania też w ofercie mamy. Jasne, jak najbardziej. Jakby ten temat ostatnio się coraz bardziej przewija. Coraz więcej firm, zazwyczaj produkujących, powołuje spółki córki i decyduje się, żeby sprzedaż przez internet była realizowana, sprzedaż detaliczna przez internet była realizowana przez spółki córki na prawach takich, jakie mają pozostali dystrybutorzy. Działa to bardzo fajnie. Jest to rozwiązanie, z którego korzysta już kilkunastu naszych klientów. Jest to rozwiązanie dedykowane, które zawsze w jakiś tam sposób musimy dostosować pod konkretną firmę. Działa to w ten sposób, że na bieżąco do spółki córki spływają zamówienia od klientów. Następnie, kiedy operator systemu, operator subiekta decyduje się na przesłanie zamówień, na realizację zamówień, oznacza je zbiorczo w subiekcie i przesyła do spółki matki. W subiekcie spółki córki jest stworzone zamówienie do dostawcy, natomiast jakby w spółce matce jest generowany dokument wydania zewnętrznego. Następnie spółka córka przyjmuje ten towar do siebie na stan, rozlicza i wystawia wszystkie faktury sprzedażowe. I tak tą operację możemy dowolną ilość razy dziennie powtarzać. Czyli robimy tak jakby między dostawcą a odbiorcą Dokładnie. obrót towaru, który się dzieje praktycznie automatycznie Tak, dokładnie. wewnątrzfirmowo. Zaznaczamy 30 zamówień scala się jakby do jednego zamówienia do dostawcy, to się nam przesyła do spółki matki, spółka matka realizuje te zamówienia, które są możliwe do zrealizowania, przerzuca towar na spółkę córkę i zawsze na koniec dnia o zadanym czasie, na przykład 22, 24, jest generowana jedna faktura sprzedaży między spółką matką a spółką córką. Okej. W porządku. Dziękuję Ci, Pawle, bardzo, że wpadłeś do nas. Udało się coś nagrać. Staram się bywać codziennie. Ale na nagranie, wiesz. Okay. My staramy się dla Was robić za każdym razem coraz lepsze materiały. Jak widzicie, zmieniliśmy mikrofony tym razem. Tak, mam nadzieję, że już nie będziemy mieli tego pogłosu. Dokładnie i tym razem wszystko będzie ok. Zapraszamy na kolejny materiał, który pewnie będzie już wkrótce. A teraz się z Wami żegnamy. Jeszcze na wszelki wypadek wspomnę o naszych social mediach. Zapraszamy na grupę na Facebooku Pointegrowani. Zapraszamy na inne też platformy. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Na razie.